Czy wiecie, że Jaworzno nazywane jest polskimi Malediwami i należy do najbardziej zielonych miast województwa śląskiego? To miejsce zachwyca nie tylko turkusowymi zbiornikami, ale także zabytkami. Znajdują się tu m.in. neogotycki kościół świętej Elżbiety Węgierskiej oraz charakterystyczny trójkątny rynek, nad którym góruje kolegiata świętego Wojciecha i świętej Katarzyny. Nie brakuje też tutaj śladów przemysłowej historii, parku maszynowego i makiety kopalni Jacek Rudolf. Zapraszam do odkrywania Jaworzna. Jaworzno potrafi zaskoczyć. To miasto, które jeszcze niedawno kojarzyło się głównie z przemysłem, dziś zachwyca turkusowymi jeziorami, zielonymi terenami i niezwykłymi atrakcjami. W tym filmie pokażę Wam najciekawsze miejsca, które udowadniają, że Jaworzno zdecydowanie warto odwiedzić. Zwiedzanie Jaworzna nie sposób rozpocząć od jego największej atrakcji, którą jest Park Gródek. W skład parku wchodzą dwa główne zbiorniki wodne, Gródek zwany również Orką oraz sąsiadujący Wydra ze słynnymi drewnianymi kładkami. To właśnie za sprawą tego drugiego do Jaworzna przylgnęło określenie polskie Malediwy. Wchodząc do Parku Gródek od strony ulicy Jana III Sobieskiego, to właśnie zbiornik Gródek ukaże nam się jako pierwszy. Jest to największy akwen znajdujący się na terenie Parku Gródek w Jaworznie. Powstał w miejscu dawnego kamieniołomu dolomitu, eksploatowanego przez ponad 100 lat na potrzeby cementowni Szczakowa. Po zakończeniu wydobycia, wyrobisko stopniowo wypełniło się wodą, a dzięki rekultywacji przemysłowy krajobraz zamienił się w niezwykły zakątek przyrody. Zbiornik otaczają strome wapienne ściany porośnięte roślinnością, które tworzą malowniczą scenerię przypominającą górskie jeziora. Przejrzysta woda oraz kontrast jasnych skał z bujną zielenią sprawiają, że miejsce zachwyca o każdej porze roku. Z licznych punktów widokowych można podziwiać krajobraz będący przykładem udanej przemiany terenów poprzemysłowych w cenny obszar przyrodniczy. Choć większą popularnością cieszy się sąsiedni zbiornik Wydra, to właśnie zbiornik Gródek najlepiej pokazuje skalę dawnego kamieniołomu. Jest symbolem tego, jak natura potrafi odzyskać przestrzeń przekształconą przez człowieka, tworząc jedno z najciekawszych miejsc krajobrazowych na Górnym Śląsku. Zbiornik Wydra to najbardziej rozpoznawalny akwen Parku Gródek w Jaworznie i jedna z największych atrakcji turystycznych województwa śląskiego. Powstał w zalanym wyrobisku dawnego kamieniołomu dolomitu, a dziś zachwyca niezwykle przejrzystą wodą o intensywnie turkusowej barwie. To właśnie ten zbiornik sprawił, że Park Gródek zyskał przydomek polskich Malediwów. Najbardziej charakterystycznym elementem Wydry jest drewniana, wijąca się kładka, poprowadzona tuż nad taflą wody. Spacer nią pozwala podziwiać lazurową wodę, strome wapienne ściany dawnego kamieniołomu oraz otaczającą zieleń z zupełnie nowej perspektywy. W zależności od pogody i kąta padania promieni słonecznych, woda zmienia odcienie, od błękitu po intensywny turkus. Wydra zajmuje około 4 hektarów powierzchni i z 3 stron otoczona jest wysokimi dolomitowymi ścianami, które odbijają się w krystalicznie czystej wodzie. Przy brzegu można dostrzec ławice niewielkich ryb, a nad zbiornikiem znajdują się altany, punkty widokowe oraz rzeźba Wydry, od której akwen wziął swoją nazwę. Zbiornik Wydra jest doskonałym przykładem udanej rekultywacji terenów poprzemysłowych. Jeszcze pod koniec XX wieku wydobywano tu dolomit, natomiast dziś dawny kamieniołom stał się cennym obszarem przyrodniczym z licznymi punktami widokowymi i ścieżkami spacerowymi. Mimo egzotycznego wyglądu obowiązuje tu zakaz kąpieli, dzięki czemu zachowano wyjątkowy charakter tego miejsca oraz chroniona jest jego przyroda. Określenie polskie Malediwy Parku Gródek jest powszechnie używane, ale warto wiedzieć, że jest to nazwa potoczna i marketingowa, a nie oficjalna. To określenie z pewnością jest trochę na wyrost, co nie zmienia faktu, że warto odwiedzić i zobaczyć to miejsce. Co warto wiedzieć o samym mieście? Jaworzno ma historię sięgającą ponad 800 lat. Pierwsze wzmianki o osadach znajdujących się na terenie dzisiejszego miasta pochodzą z XIII wieku. Ogromny wpływ na rozwój miasta miało jego wyjątkowe położenie. Przez stulecia Jaworzno leżało na pograniczu Małopolski, a w okresie zaborów znajdowało się na styku 3 mocarstw:
Austrii, Prus i Rosji. W pobliżu miasta znajdował się słynny Trójkąt Trzech Cesarzy. Jedyne miejsce w Europie, gdzie stykały się granice trzech imperiów. Od średniowiecza wydobywano tutaj rudy metali, jednak prawdziwy przełom nastąpił w XVIII wieku, gdy rozpoczęto eksploatację węgla kamiennego. Rozwój górnictwa oraz budowa linii kolejowej Kraków-Mysłowice sprawiły, że Jaworzno szybko stało się ważnym ośrodkiem przemysłowym. Prawa miejskie Jaworzno otrzymało w 1901 roku. Po II wojnie światowej miasto znacznie powiększyło swoje granice poprzez przyłączenie okolicznych miejscowości. Dziś Jaworzno jest jednym z największych powierzchniowo miast w województwie śląskim. Kościół Świętej Elżbiety Węgierskiej to najpiękniejsza neogotycka świątynia w Jaworznie i ważny symbol dawnej Szczakowej. Powstał na przełomie XIX i XX wieku, gdy szybko rozwijająca się osada przemysłowa potrzebowała własnego, większego kościoła. Świątynię wzniesiono z miejscowego kamienia wapiennego i cegły, a jej smukła wieża oraz bogato zdobione wnętrze do dziś przyciągają uwagę miłośników architektury. Historia kościoła wiąże się z tragiczną śmiercią cesarzowej Elżbiety Bawarskiej. Podczas wmurowania kamienia węgielnego we wrześniu 1898 roku zdecydowano, że nowa świątynia zostanie oddana pod opiekę świętej Elżbiety Węgierskiej, patronki zamordowanej cesarzowej, aby uczcić jej pamięć. Dzięki temu kościół zyskał wyjątkowy kontekst historyczny, łączący dzieje lokalnej społeczności z wydarzeniami o europejskim znaczeniu. Wnętrze zachowało niemal jednolite neogotyckie wyposażenie z początku XX wieku. Na szczególną uwagę zasługują ołtarz główny z figurą świętej Elżbiety, dwa ołtarze boczne, bogato rzeźbiona ambona z postaciami czterech ewangelistów, czy zabytkowa droga krzyżowa. Konsekracji świątyni dokonał biskup Adam Sapiecha 8 września 1921 roku. Obecnie kościół jest nie tylko centrum życia religijnego parafii, ale również cennym zabytkiem Jaworzna. W ostatnich latach przeszedł szeroko zakrojone prace konserwatorskie, dzięki którym odnowiono wnętrze i przywrócono mu dawny blask, zachowując jego historyczny charakter dla kolejnych pokoleń. Pomnik Grunwaldu to najstarszy pomnik w Jaworznie. Wzniesiono go w 1910 roku z okazji 500. rocznicy zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Kamienny obelisk wieńczy biały orzeł, a umieszczona na nim tablica przypomina o dumie i jedności Polaków. Geosfera w Jaworznie to znacznie więcej niż dawny kamieniołom. To wyjątkowy park geologiczny, w którym historia Ziemi łączy się z przyrodą i nowoczesną edukacją. Spacerując wśród wysokich wapiennych ścian Sadowej Góry, można zobaczyć skały liczące około 230 milionów lat, w których zachowały się liczne skamieniałości morskich organizmów oraz ślady prehistorycznego życia. Jedną z największych atrakcji są rekonstrukcje notozaura, drapieżnego gada morskiego żyjącego w Triasie, którego szczątki odnaleziono właśnie na terenie Jaworzna. Znajdują się tutaj również inne gady i płazy, takie jak Polonosuchus, Silesaurus czy Plagiosaurus. W parku są także ścieżki edukacyjne z tablicami opisującymi historię dawnego Morza Triasowego, punkty widokowe, ogród sensoryczny oraz bogata kolekcja roślin doskonale kontrastujących z surowymi ścianami kamieniołomu. Na odwiedzających czeka również tężnia solankowa, amfiteatr, plac zabaw inspirowany paleontologią, miejsca piknikowe i grillowe oraz sieć wygodnych alejek spacerowych. Geosfera jest także ważnym centrum edukacji ekologicznej. Przez cały rok organizowane są warsztaty, wystawy, rodzinne pikniki naukowe i wydarzenia popularyzujące geologię oraz ochronę przyrody. To doskonały przykład, jak teren poprzemysłowy można przekształcić w jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych miasta. Wstęp do geosfery jest bezpłatny, dzięki czemu miejsce przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i miłośników geologii, fotografii oraz spacerów na świeżym powietrzu. Historia przedstawionego budynku sięga XIX wieku, kiedy powstała siedziba władz jaworznickiego górnictwa. Dzisiejszy kompleks obejmuje kilka historycznych budynków. Obecnie mieści się tu siedziba Południowego Koncernu Węglowego S.A., jednej z najważniejszych spółek górniczych w południowej Polsce.
Wśród najcenniejszych eksponatów Muzeum Miasta Jaworzna znajdują się pamiątki po jaworznickim górnictwie, dokumenty i fotografie ukazujące rozwój miasta, przedmioty codziennego użytku dawnych mieszkańców oraz zabytki związane z kulturą regionu. Cena biletu normalnego to 10 zł. Pomnik Niepodległości powstał w miejscu dawnego domu legionowego, siedziby Związku Legionistów Polskich. To właśnie tutaj podczas II wojny światowej Niemcy dokonywali egzekucji żołnierzy Armii Krajowej i członków ruchu oporu. Dlatego lokalizacja pomnika ma szczególnie symboliczny charakter. Upamiętnia on wszystkich jaworznian walczących o niepodległość. Tuż przy rynku warto również zwrócić uwagę na nowoczesny i charakterystyczny budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jaworznicki rynek wyróżnia się nietypowym trójkątnym kształtem, który odróżnia go od wielu klasycznych miejskich placów. Początki centralnego placu Jaworzna związane są jeszcze z okresem średniowiecznym. Już na przełomie XIII i XIV wieku istniała tutaj przestrzeń skupiająca życie mieszkańców, miejsce handlu, spotkań i wydarzeń lokalnej społeczności. Obecny kształt rynku zaczął jednak formować się prawdopodobnie w XIX wieku. W przeciwieństwie do wielu polskich miast, gdzie rynek ma zazwyczaj regularny, prostokątny kształt, Jaworzno zachowało układ bardziej nieregularny. Wynikało to z historycznego rozwoju miejscowości. Dawniej nie był to typowy miejski plac lokacyjny, lecz przestrzeń, która stopniowo przekształcała się wraz z rozwojem osady. Przez wieki rynek był miejscem, wokół którego koncentrowało się życie Jaworzna. W jego pobliżu powstawały najważniejsze budynki: świątynia, później obiekty administracyjne i handlowe. Centralne znaczenie tego miejsca podkreślała obecność kościoła, który od dawna był jednym z najważniejszych punktów panoramy miasta. Rozwój Jaworzna szczególnie przyspieszył w XIX i XX wieku, kiedy miasto zaczęło odgrywać coraz większą rolę dzięki przemysłowi, zwłaszcza górnictwu węgla kamiennego. Rynek pozostawał jednak miejscem bardziej reprezentacyjnym, przestrzenią spotkań mieszkańców i symbolem lokalnej tożsamości. Współczesny wygląd plac zawdzięcza gruntownej przebudowie. Dawniej dominował tutaj ruch samochodowy, natomiast po modernizacji rynek stał się przede wszystkim przestrzenią pieszą i rekreacyjną, z zielenią, miejscami odpoczynku oraz elementami małej architektury. Na płycie rynku znajdują się elementy nawiązujące do historii miasta, m.in. symboliczny jawor, fontanny, zegar słoneczny oraz jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów, pomnik Drwala, który nawiązuje do dawnych dziejów osady i symboliki miasta. Sama nazwa Jaworzno związana jest z jaworem, drzewem, które znalazło swoje miejsce także w miejskiej symbolice. Postać Drwala przypomina natomiast o czasach, gdy okolice dzisiejszego miasta były silnie związane z lasami, gospodarką leśną i pracą ludzi żyjących wśród przyrody. Rzeźba przedstawia siedzącego mężczyznę z siekierą, prosty, ale bardzo wymowny motyw. Drwal stał się jednym z symboli Jaworzna. W 2025 roku na rynku w Jaworznie pojawił się kolejny ważny element miejskiej przestrzeni – pomnik Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Monument został ustawiony z okazji tysiąclecia koronacji królewskiej Bolesława Chrobrego i ma przypominać o początkach polskiej państwowości. Pomnik przedstawia popiersie króla umieszczone na postumencie z napisem upamiętniającym tysiąclecie koronacji. Przy rynku w Jaworznie znajduje się kolegiata pod wezwaniem świętego Wojciecha i świętej Katarzyny. Początki kościoła sięgają XIV wieku. Samodzielna parafia pod wezwaniem świętego Wojciecha została utworzona już w 1335 roku. Pierwsza świątynia była drewniana, a w XVI wieku w jej miejscu powstał murowany kościół, któremu dodano drugiego patrona, świętą Katarzynę Aleksandryjską. Obecny wygląd kolegiaty jest efektem wielu przebudów i rozbudów prowadzonych na przestrzeni wieków. Szczególnie ważne zmiany nastąpiły w XX wieku.
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów świątyni jest jej ogromna przestrzeń oraz nowoczesne rozwiązania architektoniczne, które wyróżniają ją spośród wielu śląskich kościołów. W 1997 roku biskup Adam Śmigielski ustanowił przy niej kapitułę kolegiacką i nadał kościołowi rangę kolegiaty. Tuż obok kościoła znajduje się pomnik księdza Stanisława Stojałowskiego. Był on jezuitą, a później księdzem katolickim oraz jednym z najbardziej znanych działaczy społecznych. Teatr Sztuk powstał w 2012 roku. Obecnie działa on w ramach Atelier Kultury w Jaworznie, samorządowej instytucji, która łączy działalność teatralną, muzyczną i edukacyjną. Liceum Klasyczne to jeden z najstarszych i najbardziej charakterystycznych budynków oświatowych w mieście. Okazały ceglany gmach powstał w 1896 roku i przez dziesięciolecia pełnił funkcję szkoły. Jego elegancka, neorenesansowa elewacja z centralnym ryzalitem do dziś przypomina o czasach, gdy edukacja stawała się jednym z filarów rozwoju miasta. W okresie międzywojennym mieściły się tu między innymi szkoły powszechne, a budynek należał do najważniejszych obiektów publicznych w centrum Jaworzna. Obecnie zabytkowy gmach nadal służy edukacji, mieści się w nim siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pomnik przedstawia grupę górników pracujących przy prowizorycznym, nielegalnym szybie wydobywczym, tzw. Biedaszybie. Park maszynowy na jaworznickich plantach to wyjątkowa atrakcja, która w ciekawy sposób przypomina o górniczych korzeniach miasta. Zamiast tradycyjnych pomników zobaczyć tu można autentyczne maszyny i urządzenia wykorzystywane niegdyś w kopalniach. Największą uwagę przyciąga potężny organ urobczy kombajnu, a także elementy dawnej infrastruktury górniczej oraz fragmenty kolejki wąskotorowej. Makieta kopalni Jacek Rudolf, która również znajduje się na plantach w Jaworznie, to jedna z najbardziej oryginalnych atrakcji miasta. W nietypowy sposób przypomina ona o jego górniczej historii. Zajmuje około 350 m2 i przedstawia wygląd kopalni z lat 1880-1947, kiedy zakład należał do najważniejszych kopalni węgla kamiennego w regionie. Zwiedzający mogą zobaczyć miniaturowe modele charakterystycznych obiektów, takich jak wieża wyciągowa, szyb, sortownia, magazyn czy komin, a także stylizowane wagoniki górnicze i archiwalne fotografie pokazujące, jak wyglądało życie oraz praca górników ponad 100 lat temu. Makieta jest częścią ścieżki edukacyjnej na plantach. Park Angielski powstał na terenie dawnej hałdy Piłsudski, która dzięki ambitnej rewitalizacji zmieniła się w ponad 20-hektarową zieloną przestrzeń pełną kwiatów, drzew i krzewów. W parku są również urokliwe ławeczki i altany. Rynek dzielnicowy w Jeleniu, jednej z najstarszych części Jaworzna, to niewielki plac, który od wieków stanowi centrum życia dzielnicy. Spacerując po nim można zobaczyć kilka charakterystycznych obiektów. Najważniejszym z nich jest pomnik ofiar II wojny światowej, poświęcony mieszkańcom Jelenia poległym podczas wojny. Tuż obok znajduje się rzeźba jelenia z brązu. Ważąca około 300 kg figura nawiązuje do nazwy dzielnicy i miejscowej legendy o jeleniu, który miał wskazać ludziom źródło wody. Uwagę przyciąga również zabytkowa studnia, której początki sięgają XVIII wieku. Przez wiele lat była ona głównym źródłem wody dla mieszkańców. Kościół Świętego Krzyża w Jeleniu to jedna z najstarszych i najciekawszych świątyń Jaworzna, której historia sięga drugiej połowy XVII wieku. Jej początki związane są z hrabią Ludwikiem Mikołajem Grabińskim, który wybudował w Jeleniu niewielką kaplicę. Przez ponad 2 stulecia służyła mieszkańcom jako miejsce modlitwy, aż rozwijająca się miejscowość zaczęła potrzebować większej świątyni. Obecny kościół wznoszono od 1934 roku. Dawna kaplica została zachowana i stała się częścią nowej, trójnawowej budowli, utrzymanej w stylu neobarokowym. Świątynia malowniczo góruje nad Doliną Przemszy. Jaworznickie chomiki to jedne z najbardziej oryginalnych symboli miasta. Niewielkie, wykonane z brązu rzeźby przedstawiają chomika europejskiego, gatunek objęty ochroną, którego jedna z najważniejszych krajowych populacji żyje właśnie w okolicach Jaworzna. Każda figurka ma własny charakter i nawiązuje do historii, tradycji lub współczesności miasta, zachęcając mieszkańców i turystów do odkrywania kolejnych zakątków podczas spaceru po tzw. chomiczym szlaku. Można na nim spotkać m.in. chomika kolejarza,
muzealnika, górnika Fedrusia, strażnika czasu z klepsydrą czy ogrodnika z sadzonką na plantach.